Za dużo tego? Dla spokojności. To szok! Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, co prawda miałem robić dzisiaj o czym innym materiał, ale tak mnie to wczoraj wkurzyło, tak mnie wczoraj poniosło, nie dawało mi to spokoju i pomyślałem, że dzisiaj się z Wami z tym podzielę. A są to takie momenty, że po prostu nienawidzę robić się, zagłębiać w takie szambo właśnie jak między innymi Matecki, Bąkiewicz i ci inni. Bąkiewicz, no to jest wyjątkowa kanalia, żeby nie powiedzieć chwast, tak jak on to zwykł mówić o Polakach. No ale jaka partia, tacy bohaterowie. A jak się zostaje wybitnym bohaterem dla Kaczyńskiego, dla pisowców, dla tej pseudoprawicy? Może w ten sposób. Zakładasz sobie firmę, zaciągasz na nią wielomilionowe pożyczki, ogłaszasz bankructwo, bierzesz fikcyjny rozwód z żoną, żeby nie spłacać długów. Wychodzisz na wiecu i drzesz swoją parszywą mordę, nazywając innych Polaków chwastami, których trzeba wyrwać i spalić na palmę. I kariera w PiS-ie gotowa. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, ale zwrot wyrwać chwasta po raz pierwszy można było usłyszeć podczas procesu zwyrodniałych morderców maturzysty Tomka Jaworskiego na Bielanach w 1997 roku, kiedy go torturowali i podpalili żywcem. Mówili, że trzeba wyrwać chwasta. Dzisiaj mówi to Bąkiewicz niesiony na skrzydłach Kaczyńskiego. Moi drodzy, żyjemy w takich czasach w Polsce. Nadszedł taki czas, kiedy największa polska łajza, największa kanalia nazywana jest przez niektórych patriotą. No powiem wam, że jak to mówię, aż mi się w żołądku podnosi. I powiem wam, że nie wiem, jak sięgam pamięcią, nie wiem, czy coś takiego w Polsce już było. Wydaje mi się, że nie. No, Kaczyński, Bąkiewicz i ten cały pisowski plankton publicznie na swoich spędach wzywają do zabijania Polaków, którzy im nie odpowiadają, nazywając ich chwastami. Ale żeby było po katolicku, no oczywiście będą palić ich, nie wiem, po wyrwaniu żywcem, czy może najpierw ukatrupią, ale z różańcem w ręku. No powiem wam, że chyba nawet SS-mani nie byli tak pojebani jak Bąkiewicz. No może i mocne, ale brak słów, bo mówię to, żeby, nie wiem, normalni Polacy to usłyszeli, żeby zobaczyli, dokąd prowadzi nas ta kaczystowska mafia. Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napal na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. Moi drodzy, możemy się różnić. Każdy ma swoje poglądy. Ale publicznie nawoływanie do mordowania rodaków to tylko jest zdolna taka właśnie kanalia menda jak Bąkiewicz. Nie wiem, czy słyszeliście, akurat mi się tego materiału nie udało znaleźć, ale Kaczyński
zapowiedział Bąkiewicza w ten sposób. I tu jest dosłowny cytat. Mądry i dzielny człowiek. Tak Kaczyński zapowiedział Bąkiewicza na tym swoim sobotnim spędzie. I trudno tutaj o lepszą definicję tego, co dzisiaj wpis uznaje się za cnotę. Bo oto, moi drodzy, człowiek z zarzutami prokuratorskimi staje na scenie z pełnym przekonaniem, mówi o chwastach, które trzeba wypalić z polskiej ziemi. Nie językiem polityki, lecz programu, pogromu. Nie troską o ludzi, tylko rozkoszą z nienawiści. Moi drodzy, i to nie jest margines, o nie. To jest właśnie twarz dzisiejszego PiS-u. Brutalna, prymitywna, karmiona nienawiścią, bo przecież nic tak nie jednoczy jak strach i gniew. Bąkiewicz stał się symbolem tego, co partia Kaczyńskiego lubi najbardziej, czyli krzyku, chaosu, podziałów. Bąkiewicz zrobił dokładnie to, czego od niego oczekiwano. Pewnie i za co mu zapłacono. Wrzasnął tak głośno, żeby przykryć brak programu, pomysłów i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Jest głosem tej części Polski, która boi się świata, a więc chcą go spalić. I tu ironia. Partia mieniąca się chrześcijańską wspiera język, który z Ewangelią ma tyle wspólnego, co napalm z chrztem. To całe chrześcijaństwo w wersji PiS to już nie miłość do bliźniego, tylko kult wroga. Tam, gdzie Jezus mówił kochaj, oni słyszą czyść. Tam, gdzie był krzyż, dzisiaj widać kosę. Bąkiewicz nie mówi tylko o emigrantach. On mówi o wszystkich, którzy nie pasują do obrazu tego ich prawdziwego Polaka. Kobietach, liberałach, ateistach, obcych i wszystkich innych, którzy nie pasują do ich chorej wizji. Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napal na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły. Tu jest Polska! Albo miecz, idźmy do walki, a w drugiej trzymajmy różańce i Bogu oddawajmy naszą ojczyznę, bo bez Jego wsparcia, bez wsparcia Jego Najświętszej Matki tej wojny nie zwyciężymy, bo wróg bram, ale my z Bogiem na ustach zwyciężymy jak Sobiecki pod Wiednie, zwyciężymy! Słowa Bąkiewicza odzwierciedlają dokładnie słowa całej tej śmiesznej, a może i nie śmiesznej, a groźnej organizacji przestępczej, jaką jest PiS. Jak już mówiłem, PiS skupił wokół siebie najgorsze męty, cały odrzut naszego społeczeństwa. Słowa Bąkiewicza to narzędzie segregacji, język, który ma dzielić, a nie łączyć. I dokładnie o to chodzi, bo dopóki ludzie kłócą się o chwasty, nie pytają, kto naprawdę ograbia ich z przyszłości. PiS przygotuje takich,
może nie przygotuje, bo już dawno przygotował. PiS potrzebuje właśnie takich Bąkiewiczów i jak widzimy na co dzień, jest ich coraz więcej w tej orbicie Kaczyńskiego. Bo Kaczyński potrzebuje krzyku, by zagłuszyć po prostu własną pustkę. Oni potrzebują takiego, jak to Bąkiewicz powiedział, marszu na Malbork, bo nie ma żadnego marszu u nich do normalności. Napalm, kosy, wrogowie, wszystko to ma przykryć banalny fakt, że PiS nie ma już nic do powiedzenia poza pogardą. Nie ma nic do zaoferowania poza nienawiścią. Ale Polska nie potrzebuje dzisiaj wojny domowej. Potrzebuje spokoju, normalności i zwykłej przyzwoitości. Potrzebuje ciszy po latach chaosu, jakie nam zgotował PiS. Bo ci, którzy stawiają kosy na sztorc, zawsze kończą tak samo. Z pustką w oczach i krajem, który trzeba potem długo leczyć z ich pseudo-mądrości. Właśnie wyszliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przegrałem kolejną sprawę. Okazuje się, że godności osobistej Robert Bąkiewicz nie ma. To podkreśla wielokrotnie sąd. Dzisiaj również musiałem wyjść w momencie uzasadniania wyroku, bo sędzia powiedziała oczywiście, że zwroty formułowane przez obywateli RP uderzają w godność człowieka, ale co do zasady nie w Bąkiewicza. Tak więc dzisiaj spotykam się z tym, że sądy w jakiś sposób chcą mnie prześladować i chcą wywierać na mnie presję. Natomiast ja się nie poddam. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy biorą w tym udział, w tej nagonce, dehumanizacji mnie, odbieraniu mi czci i godności osobistej, zapłacą za to cenę. Nie może być tak jak mówi chociażby ostatnio pani Dominika Wielowiejska, która mówi o tym, że jestem pasożytem. Porównania, które stosuje się w stosunku do mnie, bardziej przypominają lata 30., jakiś okres jakiegoś najgorszego rasizmu, jakiegoś wykluczania ludzi niż XXI wiek, jakieś prawa człowieka, jakaś godność. Ci ludzie mają wyświechtane usta. Pani sędzi dzisiaj przeszkadzał kolega w krótkich spodenkach, natomiast nie przeszkadza to, że ludzie atakowali kościoły, że lżyli Boga, że lżyli tych, którzy stanęli na progów kościołów, żeby ich bronić. Ale nie poddajemy się, walczymy dalej. Dziękuję wszystkim przyjaciołom, którzy tutaj przyszli w mojej obronie, z modlitwą na ustach, z ogromnym wsparciem. To dodaje mi sił i daje nadzieję na to, że naprawdę zwyciężymy. Jesteśmy z Tobą! Widzicie? Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. Idziemy do zwycięstwa. Powiem wam, rozbawił mnie ten fragment, gdzie Bąkiewicz mówił, że o swojej godności. No, według mnie on ma tyle samo godności, co ja mam tyle wspólnego z fizyką kwantową. Ale chciałbym wam dać takie małe porównanie. Wydaje mi się, że jest trafne, no ale oceny zostawię wam. Na Bliskim Wschodzie po eksterminacji ludności i doprowadzeniu do makabrycznej zagłady, jak w czasie apokalipsy, no jak wiecie, ogłosili pokój, a ci, co przeżyli, na zgliszczach rozstawiają namioty. Mówię tutaj o Palestynie, o tej wojnie palestyńsko-izraelskiej. Wiecie, tym się nie zajmuję, ale tutaj chcę to wrzucić, ten wątek, żebyście mieli porównanie. Świat się temu wszystkiemu, jak wiecie, przygląda. Teraz światowi przywódcy rozmyślają, czy Hamas ponownie się odrodzi. Hamas jest nacjonalistyczną organizacją zwaną muzułmańskim ruchem oporu, która pod pretekstem walki o niepodległość Palestyny stała się organizacją terrorystyczną. Naczelną ideą Hamasu jest antysystemowa ideologia dla flustratów.
Radykalizacja tej grupy zaczęła się od ograniczenia praw kobiet i wprowadzeniu religii jako podstawy organizacji państwa. Bardziej skrajną formą jest dżihad, czyli wojna prowadzona w celu obrony władzy. I tutaj przechodzimy z powrotem na nasze podwórko. Tymczasem w naszej ojczyźnie podczas wiecu pisowców, jak już wspomniałem, wystąpił Bąkiewicz ze swoją nacjonalistyczną organizacją nazwaną Ruchem Obrony Granic. Na scenę wszedł z tymi, chyba nie przesadzę jak powiem, faszystami, którzy skandowali nazwę organizacji, w rękach trzymając symboliczne kosy postawione na sztorc. Wcześniej dżihadzista Bąkiewicz stawał w obronie nieatakowanych, lecz omijanych kościołów. O co chodzi temu furiatowi Kaczyńskiemu od dawna wiadomo. O co chodzi Czarnkom z tą całą jego ideologią też jest jasne. Oraz to, że wartością dodaną do tej grupy stał się kościółkowy Hołownia. To też już wiemy od dawna. No. Wielu Polaków udaje, że nie widzi i nie rozumie tego całego schematu. Chyba najwyższy czas przypomnieć Polakom 11 przykazanie Mariana Turskiego. Nie bądź obojętny. Niestety rządzą nami ludzie zaprojektowani na zniszczenie polskiej szkoły, zniszczenie polskiej edukacji, zniszczenie polskiej nauki, zniszczenie polskiej młodzieży. Rządzą nami ludzie, którzy z polskością i normalnością nie mają nic do czynienia. Dlatego trzeba ich pogonić. Wrzuciłem wam tutaj tą krótką wypowiedź tego świra Czarnka, bo tutaj jako przykład, jeden z wielu, że wszyscy tam są po prostu tą kaczystowską nienawiścią do większej części naszego społeczeństwa, po prostu są przesiąknięci, zarażeni nienawiścią i jadem. Bąkiewicz, Czarnek, Matecki. Nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo by tutaj chyba z godzinę wymieniał. Nie o to chodzi. Chciałem tylko pokazać, że Czarnek może nie mówił o wyrywaniu chwastów, nie mówił o chwastach jak Bąkiewicz, ale jak słyszeliście, widzieliście, w podobnym tonie wypowiada się o części naszego społeczeństwa. A jeśli ktoś z was jest zdziwiony tym, że PiS, Kaczyński pozwala na faszystowskie występy Bąkiewicza na ich wiecu, no to śpieszę tutaj z małym przypomnieniem. Za czasów rządu PiS organizacje związane z Bąkiewiczem, między innymi Straż Narodowa, Marsz Niepodległości oraz kilka innych takich sztucznych tworów, fundacyjek stworzonych z kręgu osób powiązanych z Bąkiewiczem, otrzymały od państwa, może nie od państwa, od Kaczyńskiego, od rządu Kaczyńskiego, z tych państwowych programów wsparcia, przede wszystkim z Funduszu Patriotycznego i pokrewnych mechanizmów, łącznie miliony złotych w ostatnich latach. Najważniejsze takie dobrze udokumentowane pozycje to, i pozwólcie, że wymienię. W 2021 roku Fundusz Patriotyczny przyznał Stowarzyszeniu Straż Marszałkowska około 1 700 000 złotych, a Stowarzyszenie Marsz Niepodległości około 1 300 000 złotych. Środki z edycji 2021 Wolność po polsku. I teraz tak, w kolejnych naborach, bo to nie było jednorazowe, nie no skąd?
Przecież wiecie, że pisowcy naszą kasą podatników szastali dla siebie, dla swoich na prawo i lewo. I tak w kolejnych naborach 2022-2023 organizacje powiązane z Bąkiewiczem otrzymały dalsze dotacje. Przykładowo pojedyncze przyznanie kwoty to m.in. 450 000 złotych dla Stowarzyszenia Patriotyczne Siedlce, 450 000 złotych dla Fundacji Adwokata Nostrada, takie różne projekty, około 390 000 złotych. Projekt Polacy w patronie świętych oraz kilkaset tysięcy złotych dla innych powiązanych organizacji, na przykład Wiara i Tradycja, Militares Investimi. Źródła prasowe i zestawienia beneficjentów wykazują na te kwoty i projekty. Poza pojedynczymi grantami w mediach pojawiły się szacunki i zestawienia mówiące, że łączne wsparcie otrzymane przez środowisko Bąkiewicza w ciągu kilku lat sięgała wielu milionów złotych. W różnych opracowaniach pojawia się suma rzędu kilkunastu milionów, a dla środowiska w okresie 2001-2023. Jednocześnie NIK w raporcie kontrolnym wskazał, że z Funduszu Patriotycznego w latach 2001-2023 wypłacono łącznie, uwaga, 101 900 000 złotych, a w znaczącym fragmencie przypadków stwierdzono nieprawidłowości w przyznawaniu bądź rozliczeniu dotacji. NIK wystosował zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Co zrobiono z pieniędzmi? Wydatki ujawnione w materiałach śledczych i medialnych. Zakup nieruchomości, m.in. willa, obiekty pod Warszawą, przypisane Straży Narodowej i innym podmiotom, remonty, adaptacje ośrodków, zakup samochodów, sprzętu nagłaśniającego, tego, co zakłócali przemówienie pani Stawczyk, tej bohaterki Powstania Warszawskiego, gdzie Bąkiewicz dzielnie zagłuszał przemówienie tej pani. Zakupiono sceny mobilne, telewimy, sprzęt audio-wideo, mobilnego studia telewizyjnego, ubrań i kilka ważnych do sprecyzowania i zastrzeżeń przedmiotów. I żeby tu być uczciwym, nie zawsze da się jednoznacznie przypisać każdą dotację bezpośrednio Bąkiewiczowi. Część grantów trafiła do stowarzyszeń i fundacji prowadzonych przez osoby z jego otoczenia. Media i raporty kontrolne często mówią o środowisku lub organizacjach powiązanych. Tam, gdzie w dokumentach występują wyraźne powiązania, na przykład członkostwo, zarząd, pełnomocnictwo, to jest do wykazania na wykazach Najwyższej Izby Kontroli. Nikt nie kwestionuje samej możliwości przyznawania dotacji, lecz w swoim wystąpieniu pokontrolnym wykazał wiele naruszeń procedur, błędy formalne, brak rzetelnych uzasadnień przy niektórych decyzjach, co rodzi pytania o przejrzystość, rzetelność części decyzji grantowych. To jest istotne. Część rozdziałów finansowych jest przedmiotem kontroli i postępowań wyjaśniających. Jak wszyscy doskonale znamy metody pisowskie, po prostu Bąkiewiczowi płacili, bo Bąkiewicz to jest taką typową pisowską tituszką, co teraz, jak widać, spłaca dług Kaczyńskiemu. Panie ministrze Kierwiński, kilka słów do pana. Pan powiedział o tym, że miałem nienawistne wystąpienie w sobotę na antyimigracyjnej manifestacji.
No wie pan, oczekiwałbym od pana trochę więcej trzeźwego spojrzenia na sprawę. A jak w ogóle pan nie wie, co to znaczy metafora, no to niech pan doczyta. Natomiast ja panu powiem, co jest nienawiścią. Nienawiścią jest przyjmowanie umowy Mercosur, nienawiścią jest przyjmowanie migrantów, których podrzucają wam Niemcy. Nienawiścią jest to, że zrzekacie się reparacji od Niemiec. Nienawiścią jest to, że chcecie tak naprawdę ogłupiać polskie dzieci w szkołach, odbierając im tożsamość i naszą kulturę, a dając im w zastępstwie ideologię zboczeńców i dewiantów. To jest nienawiść. To jest prawdziwa nienawiść. Trudno ją nazwać, bo ktoś, kto jest Polakiem, powinien zachowywać się po polsku, mieć polskie obowiązki. Wy macie, tak jak chyba mówi pański kolega Bartłomiej Sienkiewicz, macie obowiązki niemieckie, bo jesteście przekonani o tym tylko, że wokół niemieckiego pana możecie budować swoją pozycję polityczną i swoją pozycję życiową. Tak więc nienawiść, o której mógłbym tutaj mówić bez końca, dotycząca chociażby przejmowania polskich instytucji państwowych, ostatnich słów, że chcecie zająć czy przejąć bank, Narodowy Bank Polski, tak naprawdę dokonać zamachu stanu i grabieży polskiego ogromnego dorobku i ważnego elementu polskiej polityki pieniężnej, to tylko pokazuje o waszych zamiarach. Przyjęta telewizja, przyjęta prokuratura, łamana praworządność na co dzień, ścigani ludzie zupełnie bez powodów, stawiane zarzuty zupełnie bez powodów, tak, bez powodów, tylko na wasze zlecenie polityczne. To jest prawdziwa nienawiść. To jest prawdziwa nienawiść i Polacy muszą dowiedzieć się o tym, że dzisiaj nie walczą pomiędzy sobą jakieś partie. Dzisiaj walczy tylko jedyne partie. Partia polska z tą antypolską. Bo walczymy dzisiaj o to, czy Polska przetrwa i czy Polska będzie silna, potężna, niepodległa, czy będzie jakimś zdegenerowanym podnóżkiem u niemieckiego pana. I to jest nienawiść. Wasza nienawiść wobec nas wszystkich. Wobec tych, którzy byli przed nami i wobec tych, którzy żyją dzisiaj i wobec tych, którzy przyjdą kiedyś po nas. I już tak na koniec, moi drodzy, bo naprawdę niedobrze mi się robi, jak o tej kanali robię materiał, po prostu żygać się chce. Bąkiewicz tutaj, jak widzieliście w tym jego materiale, wystąpieniu, tłumaczył się i że co jest zagrożeniem dla Polski, co jest polskością. We wczorajszym materiale pokazałem, kto ściągał emigrantów i w jakich ilościach. W jutrzejszym materiale, może w następnym, pokażę, kto podpisywał Mercosur, Zielony Ład i tak dalej, chociaż każdy trzeźwo myślący Polak doskonale wie, kto to robił. Ale przypomnę, kamienie milowe, Zielony Ład podpisał Morawiecki, Mercosur podpisała Szydło, pisowcy zachwalali. Nie będę dzisiaj tego wam wrzucał, ale wam w następnych materiałach to udowodnię. Bąkiewicz wszystko to, co wymienił i nazwał antypolskie, zagrożenie dla Polski, wszystko to, co wymienił, to zrobił PiS. Ale wiecie, tradycja jest taka u pisowców, że każdy syf, który zrobił PiS, teraz przypisuje PO. Słowa Bąkiewicza są tyle samo warte, co psie gówno na trawniku. To, że się za niego wzięli, że nawołuje publicznie na wiecach do mordowania Polaków, do wypalania napalmem, ten sukinsyn powinien zgnić w więzieniu. Takie jest moje zdanie. I o nim nie zmienię też zdania, bo to jest wyjątkowa kanalia, która za pieniądze jest gotowa zabijać Polaków. Zresztą sam to powiedział, nazwał Polaków chwastami. No, powiem wam, wyjątkowy skurwiel, bo inaczej nazwać tego nie można. Dobra, moi drodzy, nakręcam się, więc będę powoli kończył.
Powiem wam tak. Taka kanalia jak Bąkiewicz jeszcze bardziej mnie nakręcają, żeby mówić głośno o ich skurwysyństwach, bo inaczej nazwać tego nie można. Bo takie kanalie jak Bąkiewicz dają mi motywację do tego, by nie odpuszczać tym sukinsynom, by pokazywać ich zakłamanie, obłudę, ich wyrachowanie. I nie będę gryzł się w język. Będę mówił ich językiem, by do nich to dotarło. Chociaż wątpię, bo to są ograniczone małe muszczki, które nie przyswajają nic poza tym przekazem, który wylewa się z tych pseudoprawicowych szczujni. Ale ja nie zamilknę i nie mam zamiaru milczeć, a będę mówił o tym coraz więcej i coraz dosadniej, bo powiem wam, że te słowa Bąkiewicza po prostu zagotowały we mnie krew. No, dla mnie, nie nazwę go jego językiem chwastem, ale skurwielem i kanalią dla mnie osobiście jest on i takim pozostanie. Także na dzisiaj to tyle. Przepraszam za moje bluzgi, ale jak wiecie, takie hieny doprowadzają mnie do białej gorączki. Jak zawsze piszcie, komentujcie, oceniajcie, no może macie inne zdanie, pewnie się znajdą tacy, to nie wśród naszej gwardii, ale znajdą się tacy, którzy popierają Bąkiewicza, zachwalają, no wielu jest szaleńców, także czekam na wasze komentarze, a dzisiaj wam już bardzo dziękuję i widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć. Wsadzają do samochodu i zaczyna śpiewać jeszcze do Polska. Stary, 2 miliony. Tak od kulis wygląda pseudoruch obrony granic, nagrywany ukrytą kamerą przez dziennikarza Gońca, który przez dobę wcielał się w członka tej organizacji. No nadal kurde nie ma tych migrantów, cholera. Pojawił się za to Robert Bąkiewicz, lider samozwańczego ruchu, który wraz z komentatorem prawicowej telewizji radził aktywistom co robić, gdy zatrzyma ich policja. Wyobraź sobie, jestem psem, tak? Albo tam, że... I ty krzyczysz, zostaw mnie, przecież ja bronię polskiej granicy, Niemcy puszczają na ten, ja nic do was nie mam, rozumiesz, my robimy dobre rzeczy, my ratujemy Polskę. Krzyczysz tylko takie a on cię nagrywa. Filmik idzie, człowiek ma w ciągu 3 godzin ma 2 miliony. Jak zacznie krzyczeć, że jesteś patriotą, flaga, to flaga, jeszcze Polska nie zginęła, stary, idzie Tak, to 2 miliony. Jeszcze cię wsadzają do samochodu i zaczyna śpiewać jeszcze do Polska. Stary, 2 miliony. To czysty polityczny cynizm, słyszymy od rządzących. Prawo i Sprawiedliwość powinno się od niego całkiem odciąć, bo dzisiaj przymykanie oczu na to, co mówi, jak się zachowuje, to jest po prostu kompromitacja dla ludzi, którzy mają aspiracje polityczne. PiS nie dziękuję, wręcz przeciwnie. Chcę powiedzieć i podziękować Bąkiewiczowi. I nawet te wyzwiska z ust Bąkiewicza pod adresem polskiej policji Wyobraź sobie, jestem psem. tego nie zmieniają. To jest normalna rozmowa ludzi, którzy są zatroskani. Którzy mówią pies o policji? No to jest chyba takie stwierdzenie, które jest powszechnie stosowane. Ja bym takich słów nie użył. Działania Bąkiewicza na granicy polsko-niemieckiej to dla prawicy polityczne paliwo. Politycy PiS-u robili tu sobie zdjęcia, organizowali konferencje i straszyli nielegalną falą migrantów z Niemiec. Wszyscy gębami normalnie bronią tej Polski, że głowa boli, a w efekcie przyjechaliśmy tylko my. Czyli taka troszkę pokazówka? No tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie obrzydlistwo. Są polityczni łajdacy, którzy są gotowi z każdego problemu, z każdego lęku, z każdego strachu robić polityczne złoto. I oni też stanowią problem dla polskiego bezpieczeństwa i porządku w naszym kraju. Ale my nie będziemy ulegali histerii, tylko będziemy w sposób twardy i zdecydowany przeciwdziałać. Przysięgam, nie spotkałam, żeby chociaż jeden tutaj próbował przejść przez granicę. Jak wynika z relacji dziennikarza Gońca, podczas jego patrolu, który trwał dobę, nie pojawili się żadni migranci. Napływ nielegalnej migracji jest z kierunku białoruskiego.
Mówił dziś w Sejmie szef MSWiA, a posłanka Lewicy się dziwi. Obrońcy granic nie pofatygowali się na te granice, które rzeczywiście są niebezpieczne. Bo to tu, na wschodniej granicy, Rosja i Białoruś toczą przeciwko Polsce wojnę hybrydową. Ale Robert Bąkiewicz i jego ludzie wolą patrolować granicę zachodnią. Spłaca dług Prawu i Sprawiedliwości, te miliony, które dostały jego organizacje. I dziś, jak mówią rządzący, Bąkiewicz w rękach PiS-u jest narzędziem w walce o skrajnie prawicowy elektorat, rozproszony pomiędzy Konfederację a partię Grzegorza Brauna. Prośba jest taka, żeby nie używać otwartego okna, żadnej broni. Dziś przed Sejmem odbyła się jego konferencja, gdzie znów padały kłamliwe tezy historyczne. Jego miejsce nie jest w przestrzeni publicznej, ale w więzieniu. Braunowi towarzyszyła grupa mężczyzn w strojach przypominających te wojskowe. Jesteście jakąś formacją paramilitarną, czy? Tak jak widać. No właśnie widać, jakbyście byli wojskowymi, więc... No to wystarczy tyle. Mężczyźni chcieli się dostać do Sejmu, ale jak twierdzą, cofnięto im przepustki.